Dzień dobry, witam Was, moi drodzy. Tak jak widać, 16 czerwiec, godzina 10:11 11 w tej chwili i lecimy ósmy lot konkursowy. Gołębnik czeka, przygotowany. Moi drodzy, dzisiaj kolejne 300 plus. O, to jest dobre określenie, bo ja nigdy nie pamiętam tych końcówek, to dla mnie idealne. Czyli kolejna 300. I moi drodzy, gołębie wypuszczone o godzinie 5:50. I dzisiaj może być bardzo ciekawy lot, ponieważ po trasie częściowo w dziób, końcówka tutaj już ewidentnie wiatr w dziób, ale ogólnie też wiatr bardzo taki spokojny, delikatny. Gdzieś tam też jest pycha trochę do morza. No zobaczymy, czy one się tutaj utrzymają ładnie, czy pójdą z kierunku. Myślę, że tak. Ale wszystko przed nami. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu z 500 siadały już 10:20, tak? 10:21 tutaj ta pierwsza samica nasza się odbiła, a w tej chwili już, zobaczcie, z 300 wypuszczone 5 minut różnicy, bo dzisiaj wypuszczone 5:50, w zeszłym tygodniu 5:45, no i zerknijcie, jeszcze z 300 gołębi nie ma, więc lot lotowi nierówny. Czasami 300 okazuje się bardziej wymagająca, prawda? Więc czekamy, moi drodzy. Czekamy. Tak, mi się wydaje, że one mogą się utrzymać tutaj dzisiaj. Dobra. Jest pierwszy gołąb. Nie, to ta roczna samica. O. I słuchajcie, w pół do. 4 godziny 40 minut. I dobra samica z 0,5 Katarzyna, to tak siada. Tak, to tak 75-21 po połowie. Są dwa. Dobra, są kolejne. Troszkę z boku, ale... Ten jeden nie jest. Jo, nie. Jeden Jest ta obcy. 17 teraz. I tak. 0,6 chyba. Kurczę, ja 0,8. 0,8 poszła, tak, do typów, a 0,6. A później rozmawialiśmy właśnie, że z 0,6 miała iść. Po chulikanie tam chyba. Też roczny, kurde. No są 4. 4 roczne, Kaziu. Nie masz nic? Dobra, dobra. Defo ty. Samy. Okej, i są dwa kolejne. Czyli będzie 6. No ale wymagająca 300. Samolot leci i je tutaj trochę wystraszył. Jest taka Katarzyna na 0,8. Jest na 0,8 i 0,6.
Słuchajcie, 5 rocznych chyba, tak? O ile dobrze policzyłam. 08, dobrze. Typowana, no. Co? Nie, a to drugie nie wiem. Jedno było roczne. Jednoroczne. A ze skórką patrzyłeś? Nie, z 50. Dobra, słuchajcie, kolejny. 7. Słuchajcie, samica, która w zeszłym tygodniu usiadła pierwsza. Czyli znowu, słuchajcie, i poszła do typów. Okej. Czyli jednak faktycznie ruszyła. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłam, ale w zeszłym roku już ona mi coś podpadała i ja ją, słuchajcie, wyrzuciłam spoza 50. Jako 51 była na liście. A później się okazało, że jednak ładnie szła w sezonie. Krzysiek mówi, widzisz, co narobiłaś? No i w tym roku oczywiście jest już w 50, pomimo tego, że to jest gołąb z 17 roku. No i kurde, rozkręciła się i wali teraz czołowe konkursy. Dobra, słuchajcie, tutaj jakieś walą. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 chyba. Nie wiem, czy ten 6 będzie nasz, ale okej, tu jest kolejny, 7. Wow, ale się sypnęło. Pięknie. Siadajcie. Zaraz zobaczymy. Jak tam typy będą wyglądać. Ładnie, Kaziu, teraz, co? Pięknie. O, jest coś kolejnego. Ja tutaj się tak zbliżyłam, nie widzę. Ale... Jeszcze jeden. Okej. No, ten dostał w dupę. Zobacz, jak ma skrzydła opuszczone. 2 siedzą. Jest kolejny. Roczny. Wiesz, te roczne jednak tam siadają. Cały czas mają jeszcze w głowie ten stary gołębnik. Roczna samica, no. I tutaj znowu coś. Okej. Słuchajcie, ponuro jest, tak pochmurno. Jest jeszcze jeden. Czekaj. O. Jest tak. Na komplecie, a nie, ona jednego. Też mogłem ją typować, ale są typy. Ta 30 też jest karta. Tak? 930, no dobra. Super. Dobra, czyli typowane, słuchajcie, do Inter, do GMP są. No i pięknie. A jak z czasem stoimy? Zobaczcie. 30, Jezu, ja jestem ślepa, 31, tak? Jezu, 41 czy 42. Jakoś tak, więc od pierwszego minęło jakieś 12 minut. Wow. Są kolejne 2. Dziewiętnastka chyba, co? Nie? Nie, to jest po 630. No i dobra.
Samiec. 4-latek 78. Zawsze się ociąga z wchodzeniem. Jest kolejny z góry, widzę. Kurde, tych twoja. Chyba jest. Nie. Ta roczna, ona też ma. Są dwa następne. To jak wyskoczyły, co? No jak teraz ten dosyć. Ja następny, uważaj, kto na głowę. Ale roczne znokautowały, co? Kurde, to jest ostatni. 4 kolejne. Mała ta teraz. Twoja Katarzyna? Ta 46 teraz siadła? O. Troszkę 0,2 też, no widzę. Standardowo zadzwonił telefon i mnie wyłączyło i słuchajcie, co ja mówiłam. No, że ogólnie roczne jednak dzisiaj w czołówce. Czyli no te 300, wiadomo, jeszcze jakoś im wychodzą, ale tak jak mówię, w zeszłym tygodniu ta 500, gdzie wydawało mi się, że z wiatrem, że może będą siadać roczne, to jednak nie, jednak ewidentnie stare. Ale dzisiaj już roczne pokazały nam się w czołówce. No i dobra, Krzysiek coś tam woła, nie wiem, czy coś siada. Okej, muszę im sypnąć żarcia, moi drodzy. Teraz ogólnie nie wiem, jak zwróciliście uwagę, czekam zawsze, jak tutaj się pojawi trochę tych gołębi, przynajmniej tam jakaś 1/3 połowa, no to dostają jedzenie. Także idę po dietkę dla nich i no i tak to wygląda. 39, 40, czyli 26 gołębi. Brakuje na ten moment, moi drodzy, a minęło pierwszy usiad 29 chyba, jak zerknęłam, ta samica. Zaraz zobaczymy. A tak, 29. Także jest dobrze. I typy zamknięte oczywiście. Chociaż w czołówce, no mówię, postawiliśmy dzisiaj też jednak na starsze gołębie, a w czołówce były same roczne, ale już w tej chwili przeleciałam listę. Jest zamknięte GMP, jest Inter zamknięte. Więc dobra, idę po jedzenie. Ok, i moi drodzy, standardowo to, co Wam już pokazywałam wcześniej. Słuchajcie, dieta booster i Zontiens. I coś tu jeszcze dziabnęłam, nie pamiętam, light chyba troszeczkę. Minimalnie jest z Bayersa Sport Light. Dobra. I teraz mogą sobie już zamieść. No, ale nie pędzą do jedzenia, moi drodzy.
Kochani, już prawie po locie. Brakuje jakichś tam pojedynczych gołębi, ale słuchajcie, nie wiem, czy Wam już w zeszłym roku mówiłam, czy 2 lata temu, jak tutaj sadziłam pierwsze hortensje. I teraz słuchajcie, moja kolejna choroba to właśnie hortensje przepiękne. I zobaczcie, pokażę Wam później, jak będą kwitły. Mam już kilka odmian. Te są tutaj drugi rok i to jest Silver Dollar odmiana chyba, o ile dobrze kojarzę. One już zawiązują powoli kwiaty. Przed domem z drugiej strony też mam na pewno Pinky Winky, taką odmianę, jeśli ktoś jest zwolennikiem hortensji. I coś tam jeszcze innego mam, nie pamiętam już tych nazw. Mont Blanc, chyba coś takiego, moi drodzy. Pokażę Wam. Zobaczcie, tutaj tak pięknie kwitnie taki skalniaczek. Tutaj są, słuchajcie, tu jest Melba Fries, jeśli ktoś zna odmiany. Tutaj Krzysiek, słuchajcie, ale one były właśnie, one są z zeszłego roku, to są jeszcze małe krzaczki. Ten, słuchajcie, Krzysiek w niego wszedł chyba z 3 razy. I jeszcze ostatnio, zobaczcie, zostały 2 gałązki i jeszcze jedną złamał, także tu już jest tragedia. I tu, słuchajcie, tu w donicy mam, to jest mojito, to są takie zielone, piękne kwiaty później, bardzo ładne, takie limonkowe. A tutaj są, tutaj jak się nazywa ta odmiana? Leciało mi teraz z głowy. W każdym razie, ale tutaj jest większa sadzonka, one były sadzone jako 2-letnia, te jako roczne, więc są troszeczkę mniejsze, ale też piękne, ogromne kwiaty, białe, później przebarwiają się na różowo. Pokażę Wam, jak będą kwitły. No naprawdę jestem teraz po prostu zakochana w tych hortensjach. A jak będę miała chwilę, to Wam później właśnie przed domem jeszcze z przodu pokażę inne odmiany. Tutaj mam jeszcze ogrodową, bo są bukietowe, ogrodowe. Tu jest ogrodowa taka w donicy, nieduża i ona na razie zostanie w donicy, ponieważ one łatwo przemarzają, więc będę ją chyba chować. I tam mam też, słuchajcie, jeszcze 2 albo 3 odmiany, ale takich malutkich sadzonek. Później Wam też pokażę, jak będą wyglądały, jak będą kwitły. Także słuchajcie, moja nowa miłość ogrodowa. Tak się prezentuje. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Ja nie wiem, czy ja się starzeję i słuchajcie, pielę 2 razy wolniej, czy chwasty rosną 2 razy szybciej teraz, bo po prostu nie ogarniam, tak? To wszystko tak zarasta. Ta lawenda to po prostu też tragedia, tak? Cały czas z tym siedzę, to jest cały czas zarośnięte, moi drodzy. Lawenda w ogóle nam przemarzła też, widać na niektórych krzaczkach, że jest taka troszeczkę brzydsza, no ale ogólnie już się teraz wzięła, wygląda całkiem przyzwoicie. No dobra, moi drodzy, i tyle o ogrodnictwie na dzisiaj, bo skupiamy się przecież na locie. Słuchajcie, jednak Wam pokażę jeszcze na szybciutko te 2-3 tutaj, które mam. I to jest odmiana Skyfall. Ona ma fajne takie wydłużone listki. Później Wam pokażę, jak kwitną. Wyglądają przepięknie. Tam, słuchajcie, jest z przodu jeszcze taka jedna, to jest Pinky Winky. Ona będzie taka różowo-czerwona. Ale to jest też młody krzaczek. I tu, słuchajcie, jeszcze jest ogrodowa. Takie 2 krzaczki. Ona już zaczyna tutaj powoli kwitnąć. Chyba ją przenawodziłam lekko, bo te liście takie właśnie żółte się robią. Troszeczkę przesadziłam z nawozem, ale dobra, tak to wygląda. Także, moi drodzy, później pokażę Wam, jak będą pięknie wyglądały już w pełnym rozkwicie. Tak więc, moi drodzy, jak widać, mamy komplet. Doleciała właśnie ostatnia samica roczna. Towarzystwo jest już rozdzielone oczywiście. No i właśnie ją tutaj już zabrałam. I powiem Wam tak, do dzisiaj, czyli do 8 lotu, była na komplecie.
I to tak całkiem fajnie. Raz miała jedynkę nawet i takie czołowe konkursy. No dzisiaj niestety się nie udało, ale kurde, na komplecie właśnie chce mi się trochę śmiać z tych kompletów, bo jak gdzieś tam oglądałam parę filmów, gdzieś tam mi się wyświetliły i hodowcy po drugim, trzecim locie oczywiście opowiadają o wynikach i pokazuję gołębie na komplecie, no to powiem Wam, że się trochę uśmiałam, nie? Bo powiedzmy, że już po 7 latach można tam mówić o jakichś kompletach, ale i tak jeszcze do końca daleko, ale jak ktoś po 2-3 latach pokazuje gołębie na komplecie, to tak miałam taki troszeczkę ubaw. Ok, moi drodzy. Dobra, ja tylko tą samicę odłożę do gołębnika. I coś Wam może jeszcze pokażę. I coś Wam wtedy jeszcze opowiem o locie dzisiejszym. Moi drodzy, i tak jak obiecałam, jeszcze 2-3 słówka odnośnie dzisiejszego lotu. I tutaj, słuchajcie, taki mały rodzynek, zaraz Wam opowiem właśnie o nim. I wracając do lotu na początek, kurczę, muszę założyć jednak te okulary. Powiem Wam, że przy tym patrzeniu cały dzień tutaj w niebo, to normalnie kurze łapki, słuchajcie, mi się robią. Ale dobra, wracając do lotu. Czyli co, 300 za nami, komplet w gołębniku. Lot, słuchajcie, jeśli chodzi o wiatr, no myślę, że będzie taki dość sprawiedliwy dzisiaj. Gdzieś tam po trasie w dziób, troszeczkę spychający minimalnie do morza też, ale ogólnie powiem Wam, że taki no fajny lot. Godzina, przepraszam, wypuszczone o godzinie 5:50. Pierwszy u nas melduje się 29 po, więc 4:40 leciały dzisiaj. Słuchajcie, w porównaniu do lotu poprzedniego, do 500, słuchajcie, czas lotu prawie identyczny, no więc można sobie porównać, tak, jak 500, a jak 300 dzisiejsza wyglądała. No troszeczkę gołębie już dzisiaj musiały popracować. Słuchajcie, roczne pokazały się w czołówce. No nie do końca, słuchajcie, obstawialiśmy, że te roczne będą dzisiaj siadały. Jednak postawiliśmy na starsze gołębie, ale pomimo to, słuchajcie, i Inter, i GMP na pewno będą dobrze zamknięte. Serie na pewno też przyzwoicie. Zresztą no widzieliście, no siadały bardzo ładnie gołębie, tak? Pierwsze tam jakieś pojedyncze po 2, później już grupami, więc lot ogólnie na pewno bardzo udany, moi drodzy. I cóż, za tydzień 500, następnie 300 i następnie maraton, więc no, przygotowujemy cały czas, słuchajcie, tutaj naszą ekipę pod te takie najbardziej wymagające loty. Tak jak wiecie, no te loty u nas tutaj sprawdzają się i wychodzą nam najlepiej. Więc ta druga część sezonu, jak gdyby, no, czekamy na nią zawsze z utęsknieniem no i właśnie powoli wchodzimy już w ten etap. Dzisiaj 8 lot, więc jesteśmy już, moi drodzy, za połową. I cóż, jeśli chodzi o tego gołębia, bo mówiłam Wam, że coś Wam pokażę. Słuchajcie, taki rarytasik, no takich gołębi u nas jeszcze nie było w takim kolorze. I powiem Wam tak, moi drodzy, zobaczcie jak ten gołąb wygląda. No pięknie zbudowany. To jest wiadomo, no to jest młody gołąb, on jeszcze cały czas rozwija się, rośnie, ale budowę ma przepiękną. I słuchajcie, powiem Wam tak, nie powiem Wam dzisiaj, jeszcze chciałam Wam powiedzieć od razu, od kogo, bo dostaliśmy, słuchajcie, samicę, białolotę właśnie. I słuchajcie, i po tej białolocie wychodzą nałączone, słuchajcie, tutaj u nas na niebieskiego gołębia. Ta białolota na naszą starą tą linię i słuchajcie, i wychodzą w większości właśnie takie lub zupełnie białe, delikatnie ewentualnie coś tutaj takiego czerwonego przebija, płowego, więc no słuchajcie, byłam w totalnym szoku, jak zobaczyłam te gołębie, jak zaczęły się kluć po tej białolotce. Dodam Wam tylko tyle dla zwolenników rodowodów. Jak widzicie, ja jeszcze się, słuchajcie, nie wkręciłam w to i myślę, że nie wkręcę. Ja po prostu, dla mnie ważne
ważne jest, że gołąb leci, a później ewentualnie tak zerkam sobie, wiadomo gdzie, co, po czym, ale powiem Wam, że tutaj jest linia Verkamena od góry, od ojca na pewno, od dołu nie pamiętam na jaką linię łączone, ale to ewentualnie później Wam powiem, zobaczymy, słuchajcie, sama się zastanawiam, czy słuchajcie, czy te gołębie, bo tych białych jest 5, o ile dobrze pamiętam. I właśnie i coś niebieskiego jeszcze. Ale no zobaczymy, czy nie będą łatwym kąskiem, słuchajcie, przede wszystkim dla jastrzębi, tak? Tego się troszeczkę obawiam, ale budowę mają przepiękną. Dobra, moi drodzy, to tyle. To tyle dzisiaj ode mnie dla Was. Dziękuję Wam za kolejną niedzielę spędzoną wspólnie i widzimy się na pewno za tydzień. Wszystkiego dobrego, dobry lot.